Witam! W ramach wsparcia technicznego przedstawiamy Państwu film dotyczący tworzenia zgłoszeń serwisowych. Omówimy znaczenie statusów oraz doradzimy, jak postępować, by skrócić czas oczekiwania na realizację zgłoszenia serwisowego. Na wstępie chcemy przypomnieć, że prowadzimy serwis urządzeń pochodzących wyłącznie z dystrybucji firmy Delta. Zakładanie zgłoszeń serwisowych oraz ich kopiowanie. W pierwszej kolejności wchodzimy na stronę delta.poznan.pl, przechodzimy do menu i klikamy na zgłoszenie serwisowe. Mamy do wyboru dwie możliwości. Wypełnienie zgłoszenia bez logowania się, zalogowanie się na swoim koncie i korzystanie z rozszerzonych funkcji naszego systemu serwisowego, takich jak śledzenie statusów. Następnie wypełniamy nasze dane osobowe, takie jak NIP firmy, dane adresowe, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, a także adres e-mail. Wszystkie informacje na temat statusów zgłoszeń serwisowych będą dostarczone na podany numer kontaktowy lub na adres e-mail. Warto zwrócić uwagę na checkbox Inny adres wysyłki. Jeżeli chcemy, aby firma Delta odesłała urządzenie na inny adres, to zaznaczamy to pole i wypełniamy wszystkie dane. Proszę teraz spojrzeć na panel wysyłki zwrotnej. Mamy 4 opcje. Przysłać razem z następnym zamówieniem. Naprawione urządzenie dokładamy do Państwa najnowszego zamówienia, które jest pierwszym zamówieniem po zrealizowaniu zgłoszenia. Adres wysyłkowy wypełniony w zgłoszeniu musi pokrywać się z adresem z zamówienia. Odesłać kurierem. Wysyłka odbywa się w dniu zakończenia zgłoszenia serwisowego. Odbiór w siedzibie Delta, odbiór w siedzibie kuriera. Wybieramy dogodną dla siebie opcję i przechodzimy dalej. Gdy już to zrobiliśmy, wpisujemy model urządzenia w okienku kod. Zaznaczamy interesujące nas urządzenie. Jeżeli to zrobimy, to pole nazwa powinno się automatycznie uzupełnić. Jeżeli urządzenie jest na gwarancji, podajemy również numer dokumentu zakupu. W przypadku niektórych urządzeń, takich jak rejestratory czy kamery, pojawi się nam kolejne okienko o nazwie Parametr pomocniczy. W tym okienku wpisujemy login, hasło, a także numer seryjny urządzenia. Warto podać te 3 informacje, ponieważ wpłynie to na szybkość przebiegu zgłoszenia serwisowego, dzięki czemu serwis szybciej odeśle sprzęt. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak uzupełnić dokładny opis usterki. Można także załączyć zdjęcie, które dokładnie przedstawia problem w panelu Załącz plik i kliknąć dalej. Sprawdzamy, czy dokładnie podaliśmy swoje dane, zaznaczamy checkbox i klikamy Sprawdziłem dane, chcę wysłać zgłoszenie. Został nam przydzielony indywidualny numer zgłoszenia serwisowego. Jeżeli chcemy reklamować kolejne urządzenie, należy skopiować zgłoszenie źródłowe. W tym celu klikamy Kopiuj zgłoszenie i przechodzimy dalej, powtarzając poprzednie kroki bez konieczności ponownego wpisywania danych. Można kopiować zgłoszenia serwisowe dla różnych urządzeń. Jedyne, co trzeba wpisać, to inny model urządzenia w okienku kod. Po wypełnieniu zgłoszenia należy wydrukować potwierdzenie wygenerowane przez system numerem RMA i załączyć wraz z reklamowanymi produktami. Urządzenia powinny mieć osobne zgłoszenia serwisowe, a także powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres Delta Opti, ulica Graniczna 10, 60 713 Poznań. Statusy zgłoszeń serwisowych. Nowe zgłoszenie serwisowe. Pojawia się po nadaniu numeru zgłoszenia serwisowego. Urządzenie oczekuje na przyjęcie w serwisie. Jeżeli klient nie dostarczy urządzenia w ciągu 14 dni, to zgłoszenie będzie anulowane. W serwisie urządzenie, które zostało przyjęte przez serwis i czeka na diagnostykę. Diagnostyka. Urządzenie jest aktualnie diagnozowane pod kątem wymienionej usterki. W trakcie kompletowania urządzenie zostaje przygotowywane do wysyłki do zewnętrznego serwisu producenta i tam będzie naprawiane. U dostawcy. Urządzenie jest aktualnie w zewnętrznym serwisie producenta. Testy końcowe. Urządzenie musi zostać poddane maksymalnie 72-godzinnym testom. Testy mogą potrwać dłużej, jeżeli usterka wystąpi w tym czasie. Czekamy na decyzję klienta.
Serwis zadał pytanie dotyczące akceptacji kosztów naprawy. Status ten może również oznaczać to, że serwis zadał jakieś pytanie i czeka za odpowiedzią. W trakcie rozpatrywania zgłoszenie serwisowe zostało zrealizowane. Serwis czeka na zamówienie. Serwis oczekuje na najbliższe zamówienie klienta w celu załączenia do niego reklamowanego produktu. Serwis czeka na odbiór osobisty. Urządzenie czeka na odbiór w sklepie Delta przy ulicy Granicznej 10 w Poznaniu. Dla powyższego statusu mamy do dyspozycji tablet, dzięki któremu można odebrać sprzęt, nie czekając w kolejce. Zgłoszenie serwisowe zakończone. Urządzenie wysłano kurierem, odebrano osobiście lub wysłano z zamówieniem. Gdy widzimy taki status, nie będzie możliwa zmiana adresu wysyłki lub zmiana formy odbioru urządzenia. Za co serwis może naliczyć koszty? Firma Delta Opti prowadzi odpłatny serwis urządzeń zakupionych w naszej firmie, nie podlegających naprawie gwarancyjnej. Gwarancji nie obejmują uszkodzenia mechaniczne, jak i uszkodzenia spowodowane używaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją. Do takich należą uszkodzenia spowodowane przypięciami na wejściach sygnałowych, jak i na zasilaniu, spowodowane podaniem na urządzenie napięć wyższych niż znamionowe. Przykładem mogą być uszkodzenia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, przed którymi bardzo skuteczną ochroną są urządzenia przeciwprzepięciowe. Gwarancji również nie obejmują resety haseł do urządzeń. Jak usprawnić realizację zgłoszenia serwisowego? Zgłoszenie serwisowe można usprawnić podając login i hasło do urządzenia. Nie podając tych danych, serwis pyta o login i hasło. Ewentualnie proponuje odpłatne zdjęcie hasła. Numer seryjny, który pomaga serwisowi w identyfikacji urządzenia. Podanie dokładnej informacji na temat usterki. Co się dzieje z urządzeniem? Mniej więcej po jakim czasie od uruchomienia występuje problem? A także podanie, w jakiej konfiguracji sprzętowej pracuje urządzenie. Można także sprawdzić urządzenie z innym dyskiem lub zasilaczem lub podłączyć inną kamerę w miejsce uszkodzonej. Każde urządzenie powinno posiadać osobne zgłoszenie serwisowe. Mamy nadzieję, że pomogliśmy i nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Państwu miłego dnia.